Na końcu świata, gdzie słońce wstaje wcześnie, między buszem a oceanem, tu znalazłam swoje miejsce. Z walizką marzeń, bez mapy, bez planu, z rodziną w sercu ruszyliśmy w nieznane. To życie bez scenariusza, z wiatrem we włosach i śmiechem bez klucza. Australijskie drogi, codzienne spacery niosą wspomnienia, które zostaną na wieki. Były łzy i rozłąki, serce dzieliło się na pół, ale każdy wschód słońca mówi, to był dobry ruch. Tu kawa smakuje jak nadzieja w dłoniach, a dzieci rosną w wolności i słońca promieniach. To życie bez scenariusza, gdzie wybierasz szczęście, choć droga niepewna. Między eukaliptusami a ciszą zachwytu znalazłam spokój, choć daleko od domu. Nie trzeba wiele, wystarczy być. Iść własnym tempem, czasem się zgubić, bo każdy krok w tym australijskim śnie pisze historię naszą codzienną. To życie bez scenariusza, gdzie każda chwila jest jak pierwsza wzrusza. Z kamerą w dłoni, z sercem otwartym, dzielę się z Tobą tym światem prawdziwym, niezwartym. Cześć, tu Basia, witajcie na kanale Życie bez scenariusza. Dziś zabiorę Was w wyjątkową podróż po zachodniej Australii, tam gdzie spotkamy kangury, piękne góry i zapierające dech w piersiach widoki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami o Australii, zachodniej Australii i życiu na emigracji. Jak wcześniej zauważyliście, rozpoczęłam troszeczkę inaczej mój vlog w dniu dzisiejszym od wiersza, w którym dokładnie tak czuję. Czy macie tak samo? Dajcie mi znać, czy zgadzacie się z moją weną twórczą. Ale zaczęliśmy oczywiście od Tamy, miejsce, które nie tylko zachwyca, ale jest także świetnym punktem do podziwiania krajobrazów. Na tą chwilę jest australijska zima. Mimo że jest zima w Australii, słońce jest wciąż tak intensywne, że może się wydać, że to wiosna. Poczujcie ten klimat australijskiej zimy z przepięknymi, słonecznymi widokami. Sami widzicie, że drzewa nie są na tyle zielone, co niektóre, które opadają liście. Natomiast w większości drzew w Australii jest jednak zielona. Jesteśmy w górach, w okolicach Araluen. Jeżeli interesuje Was miejsce, jest bardzo przepiękna droga z pięknymi widokami. Nie będzie w dzisiejszym odcinku spaceru, ale będziemy właśnie jechać, oglądać, jakie są piękne widoki, jakie budownictwo jest w tym rejonie. Działki są tutaj bardzo duże. Jest około 45 km od centrum, od city, to miejsce, ale jest naprawdę przepiękne. W tej części Australii mamy także, jak widzicie, wspaniałe drogi w tych górach, które oferują jednak najpiękniejsze widoki w tym miejscu. Przejażdżka tutaj to prawdziwa przyjemność. Jechaliśmy sobie powolutku, oglądając to, co natura nam pokazuje. Kochani, ta droga prowadzi do pola golfowego w Araluen Estate. Żeby tego nie mylić, jest również Araluen Botanic Garden, do którego się wybierzemy we wrześniu, dlatego że jest przepiękny festiwal tulipanów. Będzie już wtedy wiosna, więc przejedziemy się. No teraz jesteśmy z drugiej strony Araluen, gdzie właśnie znajduje się... Ale zobaczcie, co spotkałam. Kochani, mamy kangury. Przed domem
przy posesji. Są tutaj, w Australii mamy 4 gatunki kangurów. Kangur rudy, kangur szary zachodni i kangur antylopowy. Powiedzcie mi, jaki to jest kangur? Napiszcie w komentarzach. Oczywiście długo żeśmy nie mogli nacieszyć się swoim widokiem, bo odskoczyły sobie. Więc jak sami widzicie, kangury. Jest dużo pytań w internecie, czy kangury atakują człowieka. Oczywiście, że tak. Jeżeli kangur mierzący około 2 metrów jest to zwierzę, które może zaatakować człowieka w momencie, kiedy stanie na jego drodze. Są miejsca tutaj w zachodniej Australii, gdzie możemy spotkać kangury, które są w miarę oswojone i możemy je nawet pogłaskać. I kochani, właśnie zbliżamy się do pola golfowego Araluen. Golf Course położony jest, tak jak mówiłam, 45 km na południowy wschód od miasta Perth, na wyjątkowo pięknych wzgórzach Rolleston, zaledwie kilka minut od słynnego parku botanicznego Araluen. Araluen Estate jest położony w miejscu często opisywanym jako zaczarowana dolina. I tak można też nazwać ten vlog Zaczarowana Dolina. Jest to przepięknie. Może poszczyci się światowej klasy polem golfowym otoczonym naturalnym australijskim buszem, w którym żyje mnóstwo rodzimych zwierząt. Z obiektu roztaczają się zabierające dech w piersiach widoki na miasto Perth i okolice. Ja tego nie ujęłam na swoim filmie, ale właśnie wjeżdżamy i jest tutaj napisane właśnie Araluen, co jest otwarte. Godziny otwarcia są od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 6:00 wieczorem, a sobota, niedziela dokładnie tak samo. A jakie są ceny? Powiem Wam, jakie są ceny. Od poniedziałku do czwartku 18 dołków z wózkami, $72,50 oczywiście. W piątki 18 dołków z wózkiem, $82,50. Sobota 18 dołków z wózkiem od $110. No, coraz drożej. Niedziela 18 dołków z wózkiem, $99. No kochani, nie jestem miłośniczką golfa, ale pola golfowe są przepiękne, restauracje są wspaniałe, zawsze są zrobione w bardzo ładnej lokalizacji, więc czasami warto pojechać. Ja osobiście, dla mnie ten sport jest niekoniecznie satysfakcjonujący, natomiast znam bardzo dużo Polaków, którzy bardzo często właśnie grają w golfa, nawet grają w competition, czyli w zawodach. No, są osoby, które lubią ten sport. Jest tak samo dużo zainteresowanie Polonii, co chodzi o tenis, więc mówię, ja osobiście jeżdżę w takie miejsca dlatego, aby Państwu pokazać, że można, jest pięknie i sami możecie to ocenić, czy Wam się podoba ta Australia, czy nie. Nie są to jakieś punkty typowo turystyczne. Odkrywanie tych ukrytych perełek może być wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie popularne atrakcje turystyczne przyciągające tłumy. Znajdziecie informacje wszędzie. Na każdej stronie internetowej są oferty wspaniałych wycieczek w różne miejsca. Natomiast co z miejscami takimi właśnie jak to, które nie są na radarze każdego turysty? No bo ludzie nie jeżdżą tam, gdzie nie ma ofert. Natomiast to jest moje właśnie zadanie, aby Państwu pokazać właśnie miejsca, gdzie nie wszyscy o nich wiedzą. Są to piękne miejsca, warto je zobaczyć, warto się przejechać.
Wiem, że niektórzy z innych części Pertu sami są zaskoczeni, gdzie to było, gdzie byliście, co to za miejsce. Słuchajcie, naprawdę nie trzeba daleko odjechać od Perth, żeby spędzić fajnie czas właśnie w taki zimowy wieczór, ale w zimowy dzień, przepraszam, w słonecznym. No wiadomo, że jak pada, to się nie wybieramy w takie miejsca, bo nie ma tego uroku. W momencie, kiedy świeci słońce, a świeciło przepięknie, więc jest lipiec, środek zimy. Nic dodać, nic ująć. Rzecz w tym, że Australia Zachodnia ma tak wiele do zaoferowania poza zwykłymi broszurami. Być może musimy zobaczyć nieutarte szlaki. Możemy porozmawiać z lokalnymi osobami, poszperać w internecie, aby znaleźć takie ukryte miejsca, bo one również są, tylko nie są często używane. Ale uwierzcie mi, warto. Niektóre z moich najbardziej pamiętnych doświadczeń w Australii Zachodniej był właśnie Araluen Botanic Garden, do którego, już jak mówiłam, wybierzemy się we wrześniu na tulipany. Może koniec sierpnia, początek września. Zależy, jaka będzie pogoda i zależy od tulipanów. Jest bardzo piękne, malownicze miejsce. Mam nadzieję, że widoki Wam się podobały. A Ty, które miejsce z tego filmu najbardziej Cię zaskoczyło? Które Wam się najbardziej podobało? Napiszcie w komentarzu, a jeśli macie pytanie o życie w Australii, chętnie na nie odpowiem. Oczywiście już się zbliżamy do domu. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów.
Piszcie w komentarzach, który widok zaskoczył Was najbardziej i jakie miejsce w Australii chcielibyście zobaczyć w przyszłości. A może coś znajdę ciekawego dla Was na mało uczęszczane turystycznie miejsca. Zbliżamy się do domu. Zobaczcie, co nas. Życzę Wam miłej niedzieli, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, mniej upałów w Polsce. No i kochani, do następnego. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Całuję Was bardzo i dziękuję jeszcze raz za komentarze.